Sowa Jadzia poleca się na rozpoczęcie sezonu zimowego i uważa ten sezon za otwarty. Hola hola, a może jestem w wielkim błędzie i to nie jest Jadźka, tylko Zbyszek? Popatrzcie jeszcze przez chwilę i napiszcie w komentarzu Jadwiga czy Zbigniew. Praca miała być łatwa, szybka i przyjemna, ale dwie rzeczy okazały się nie takie proste, jak się wydawały. Jednej praktycznie nie widać, bo za Jadzią albo za Zbyszkiem są namalowane choinki. No i to zabrało mi trochę czasu. Właśnie zaczynam je malować. Niby prosta sprawa, ale żeby fajnie wyglądały, to trzeba się troszkę skoncentrować. Ostatecznie mogłam je namalować byle jak i się wcale nie starać, bo namalowałam na nich jeszcze gwiazdki, co dosyć dokładnie je przykryło. Ale maluję choinki, a wy oglądacie. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to odbijanie szablonu, bo pomyślałam, że nie zrobię tego tak jak zawsze. Po prostu jeden kolor i lecimy, albo zwykłe cieniowanie i lecimy. Doszłam do wniosku, że na dole pudełka każda gwiazdka będzie troszkę innego koloru. Założę się, że nawet tego nie zauważyliście oglądając na początku zdjęcia, ale za chwilę do tego dojdę i opowiem, co nie było aż takie łatwe, jak się wydawało. Choinki namalowane, więc mogę wyciąć sowę z serwetki. Najpierw wycinam, a potem serwetkę rozwarstwiam, bo oczywiście przylepiamy do pudełka tylko jedną górną warstwę serwetki. Żeby serwetka wyglądała ładnie po przyklejeniu, trzeba ją przyklejać na białe tło. Więc muszę sowę podmalować. Najpierw robię obrys ołówkiem, a teraz ten obrys wypełnię białą farbą akrylową. Klej do decoupage i sowę przyklejam jak zwykle, czyli kładę na powierzchni, a potem klejem smaruję wyłącznie od góry. Gdy klej wyschnie, pudełko przeciągam lakierem akrylowym matowym. Jakby ktoś pytał, to dla mnie Jadwiga. No i Jadwiga po przyklejeniu unosi się w nicości, unosi się na tle lasu, więc myślę, że warto ją troszkę podcieniować, bo będzie lepiej pasowała do tła. Cieniować, nie cieniować, zdecydujcie sami. Według mnie różnica jest subtelna, ale jednak znacząca. Jeżeli praca ma być zimowa, jeżeli mają być zawieje i zamiecie śnieżne, to Jadźkę i tło trzeba troszkę pochlapać na biało. Myślę, że to świetnie wygląda i od razu klimat zimowy jest. Dół pudełka przemalowałam na ciemno-niebieski kolor, czyli pomieszałam granat, odrobinę czarnego, no i oczywiście biały. Szablon z gwiazdkami, 3 pędzle do szablonów i 3 kolory, na które będę te gwiazdki malowała. Wygląda, że to łatwa sprawa, wygląda, że to nie jest skomplikowane i faktycznie nie jest, ale się do tego nie najlepiej przygotowałam. Gwiazdki maluję w ten sposób, że najpierw wszystkie maluję na biało, czyli robię tło, a potem tylko niektóre przemalowuję kolejnymi pędzlami na błękitny oraz brązowy kolor. Prawda, że łatwe? Co tutaj może się nie udać? Ano może, jeżeli szablon przykleimy nie najlepiej do pudełka. Tutaj pokazuję Wam momenty, gdzie wszystko szło ok, ale najczęściej mój szablon robił tak. Dedem! I co chwilę musiałam go przyklejać, czasami z niewielkim przesunięciem samego szablonu, ale powiedzmy, że wyszło nie najgorzej. Zamknęłam pudełko i okazało się, że dno jest w gwiazdki, a góra trochę nie pasuje do dna, więc wzięłam szablon i dorobiłam jeszcze gwiazdki u góry, ale jak widzicie już tylko niebieskie. Przykleiłam białą koronkę bawełnianą, przykleiłam także troszkę bajerów z przodu i przypomniało mi się, że będzie super wyglądało, gdy sobie będą błyszczały oczka. Więc gęsty lakier na błyszczający i ostatecznie moja sowa Jadźka prezentuje się tak. Przypomnę tylko, że Jadźka na początku filmu ogłosiła oficjalnie start sezonu zimowego. I mimo, że mamy jesień, to Jadźka nie jest jesieniarą, Jadźka jest klasyczną zimiarą. Jeżeli pomysł na proste pudełko Wam się podobał, to wszystkie linki do produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie wideo. Na wszelki wypadek powtórzę pytanie z początku filmu. Jadźka czy Zbigniew? Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia.